Witam wszystkich Państwa, zarówno tych online, jak i zgromadzonych tutaj na żywo, w kolejnym wydarzeniu z cyklu AGH Nauka Spotkania. Po raz kolejny forma naszego spotkania ulega niewielkiej zmianie. Tym razem będziemy mogli doświadczyć premiery fabularyzowanego filmu dokumentalnego. Ale zanim to nastąpi, pragnę przypomnieć, jak będzie wyglądać formuła ogólna spotkania. Na początku będziemy rozmawiać wraz z autorem filmu i paniami profesorami, które badały te materiały, o których będzie mowa. Następnie będę prosił o pytania. Pierwsze 30 minut to będzie rozmowa, kolejne 15 czas na zadawanie pytań, dlatego jeżeli ktokolwiek z Państwa zechce coś zadać, pytanie jakieś, to proszę trzymać w pamięci do samego końca. Ci, którzy oglądają nas online, oczywiście mogą pisać na czacie na bieżąco. Postaram się wybrać najciekawsze pytania, tak aby zgromadzeni Państwo zdążyli na nie odpowiedzieć. Jak zawsze, jeżeli się materiał będzie Państwu online podobał, proszę polubić i podzielić się nim ze znajomymi. Tymczasem chciałbym serdecznie przywitać przedstawicieli Akademii Górniczo-Hutniczej, w szczególności pana profesora Mirosława Karbowniczka, panią profesor Marię Maj, członka Rady Programowej AGH Nauka Spotkania, prodziekanów Wydziału Odlewnictwa, to jest pana profesora Jarosława Jakubskiego, panią profesor Katarzynę Major-Gabryś i panią profesor Magdalenę Kawalec. Dodatkowo chciałbym przywitać pana profesora Jarosława Jakubskiego, pana profesora Jerzego Sobczaka, i pana doktora Józefa Górnego. Dużo tych osób, zwłaszcza dla mnie niektóre nowe nazwiska, więc bardzo proszę o wybaczenie, jeżeli kogoś pomyliłem. Chciałbym także powitać przedstawicieli Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Politechniki Śląskiej oraz wszystkich pozostałych przybyłych tutaj gości, w tym również i studentów naszej uczelni, jak rozumiem, licznie zgromadzonych na tej sali. No i na końcu, ale co najważniejsze, witam wszystkich naszych panelistów. Reżysera filmu Berło z brązu, pana Krzysztofa Paluszyńskiego, dyrektor Muzeum Archeologicznego w Poznaniu, reprezentującą Wydział Archeologiczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, panią profesor Marzenę Szmyt. Dobry wieczór. Oraz przedstawicielkę AGH, panią profesor Aldonę Garbacz-Klempkę. Z Wydziału Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej, reprezentującą Centrum Badań Nawarstwień Historycznych AGH. Szanowni Państwo, już niedługo zobaczymy po raz pierwszy emitowany film Berło z brązu. Reżyserem pan Krzysztof Paluszyński. Panie Krzysztofie, proszę powiedzieć, co było motywacją do nakręcenia filmu akurat o tym artefakcie lub też co skłoniło pana do wybrania tego artefaktu jako pretekstu do zrobienia filmu o Polsce sprzed 4000 lat. Ja w swojej twórczości staram się pokazywać rzeczy, których nie ma w przestrzeni publicznej. Nasza prehistoria w kinematografii polskiej, ale myślę, że i zarówno w kinematografii europejskiej, praktycznie rzecz biorąc nie istnieje. Stąd pojawił się pomysł, aby tą historię zwizualizować, tą naszą prehistorię sprzed kilku tysięcy lat. I na kanwie sukcesu moich poprzednich filmów, filmu o megalitach, megality historia sprzed 5,5 tysiąca lat oraz filmu Rondele, wielka zagadka sprzed 7000 lat, postanowiłem kontynuować te właśnie zagadnienia. No i stąd zrodził się pomysł, aby pokazać epokę brązu, co ona wniosła. I wydaje mi się, że w filmie ważne jest najważniejszym jest punkt wyjścia. I tutaj punktem wyjścia do tego filmu o epoce brązu stało się pierwsze insygnium władzy na ziemiach polskich. Mówimy na to berło z brązu. Wydaje mi się, że wokół tegoż berła udało zbudować się bardzo ciekawą historię i przybliżyć nie tylko historię kraju, ale przybliżyć również i polską naukę. I to naukę na poziomie, powiedzmy, archeologicznym, jak i naukę na poziomie
tym, która tutaj jest realizowana w miejscu, w którym jesteśmy, czyli na Akademii Górniczo-Hutniczej. Taki film generalnie to wizualizacja świata sprzed 4000 lat to nie jest taka oczywista i prosta sprawa. Na potrzeby tego filmu wykonaliśmy kilkadziesiąt, co najmniej kilkadziesiąt różnego rodzaju rekwizytów. Zostało przygotowanych kilkadziesiąt kostiumów. Wszystko w oparciu o wiedzę, wszystko w oparciu o naukę. I tutaj bardzo pomocny okazał się być konsultant filmu, profesor Maciej Kaczmarek, jak i pan profesor Czebreszuk, który po prostu bardzo mocno pomógł przy wizualizacji osady bezpośrednio związanej z Łękami Małymi w gminie Kamieniec, gdzie to berło, tytułowe berło zostało odnalezione. W filmie dokonaliśmy wizualizacji jeszcze jednej osady na górze Zyndrama i wydaje mi się, że te dwie wizualizacje, które pojawiają się w filmie, no pokazują nam świat, którego po prostu zupełnie nie ma. Nie ma w zasadzie po nim żadnego zachowanego artefaktu, oprócz tych, które znalazły się w ziemi, a my pokazaliśmy to, jak ten świat wyglądał. I to, co mi przyświeca przy moich produkcjach, to jest to, aby pokazać, jak ten świat wyglądał i jak najbardziej go uwiarygodnić. I stąd pojawiają się sceny fabularyzowane z udziałem aktorów, stąd pojawiają się wspomniane rekwizyty, które tutaj przed nami leżą, jak i również wizualizacje 3D. Myślę, że tyle. Bardzo dziękuję. Pojawiło się już po raz kolejny sformułowanie berło z brązu i faktycznie leży tutaj przed nami jego replika, jak rozumiem. Przy czym przywykliśmy prawdopodobnie do innego wyglądu berła, tego znanego z czasów dużo późniejszych, późnośredniowiecznych, renesansowych. Pytanie w takim razie, czym jest to berło i jaki kontekst społeczno-cywilizacyjny towarzyszył jego powstaniu? Pani profesor. Dziękuję bardzo. Ja spotkałam się z panem Krzysztofem Paluszyńskim, gdy kręcił film o megalitach, prawda? Tutaj też udostępniliśmy nasze zbiory i tym przyjemniej mi było także i wspomagać przygotowanie tego filmu, który dzisiaj państwo zobaczycie. Berło z brązu albo berło sztyletowe, bo tak to w slangu archeologicznym określamy, jest czymś specyficznym. Ale skąd pochodzi? Ja podam kilka faktów ustalonych przez archeologów. Na mapie, która w tej chwili widnieje za nami, na mapie Europy jest, i na mapie Polski jest żółtą gwiazdką zaznaczone miejsce pochodzenia tego berła. Mała wieś, Łęki Małe, dokładniej rzecz biorąc teraz jest to miejscowość Wilanowo, gmina Kamieniec, województwo wielkopolskie. Nazwa ta archeologom bardzo dużo mówi, niekoniecznie jest znana szerokiej publiczności, mam nadzieję, że po tym filmie będzie lepiej rozpoznana, bo mieści się tam pewien rezerwat archeologiczny warty zwiedzania. W czasach początków epoki brązu, u schyłku trzeciego tysiąclecia i w początkach drugiego tysiąclecia przed Chrystusem, teren dzisiejszej wsi Łęki Małe, Wilanowo, znajdował się na krańcach bardzo specyficznej, wręcz można by powiedzieć nie tylko kultury, ale i cywilizacji określanej znowu w nazewnictwie archeologicznym mianem kultury unietyckiej. Jesteśmy, czy byliśmy, jeżeli się utożsamimy z mieszkańcami ówczesnymi, byliśmy gdzieś na rubieży świata wczesnobrązowego, określanego właśnie mianem unietyckiego. I na tym terenie zostały wybudowane, zostały usypane i później były wielokrotnie wykorzystywane wielkie kurhany.
Wielkie nasypy na planie koła, takie stożki właściwie moglibyśmy powiedzieć, usypane na planie koła. Nie jest to jedyny przykład z tego czasu, ani z terenu Polski, ani z terenu Europy. Natomiast jest jedyny i unikalny z tego oto względu, że w Łękach Małych mamy do czynienia z serią takich kurhanów, które są ułożone linearnie. W tej chwili można zobaczyć w krajobrazie współczesnym 4 zrekonstruowane kurhany. Natomiast jeszcze u schyłku XIX wieku było ich 11 i zachowała się pamięć o kilku już wówczas zniszczonych. Dokładnie rzecz biorąc o 3. Czyli takich kurhanów było co najmniej 14. A zapewne i więcej, tylko po prostu nie miały szansy dotrwać do naszych czasów. W tej chwili realizujemy bardzo duży projekt badawczy, który poza elementami związanymi z metalurgią ma na celu także ustalenie szczegółowej chronologii tego unikatowego cmentarzyska kurhanowego, określanego inaczej mianem cmentarzyska grobów książęcych. Bo nie dość, że mieściły się tu kurhany, to jeszcze zawarte pod ich nasypami, znajdujące się pod ich nasypami groby były spektakularnie bogato wyposażone. Zgodnie z najnowszymi informacjami wiemy, że ten okres, w którym owo cmentarzysko kurhanowe było wykorzystywane przez ludzi, mieści się w ramach 2150-1800 przed Chrystusem, czyli trwało relatywnie krótko, ale jednocześnie zostało w krajobrazie mocno uwidocznione. Badania tych kurhanów, proszę Państwa, toczyły się od roku 1933, kiedy to wszedł tam profesor Józef Kostrzewski, ojciec polskiej archeologii, profesor Poznańskiego Uniwersytetu i jednocześnie też dyrektor muzeum. I później kontynuowane były w latach 50., 70. również przez archeologów ze środowiska poznańskiego. 4 kurhany zostały szczegółowo rozpoznane i właśnie w jednym z nich, w kurhanie pierwszym, w grobie centralnym został znaleziony ten unikatowy przedmiot, którym dzisiaj się zajmujemy, który jest tytułowym artefaktem filmu i został znaleziony w szczególnym kontekście, mianowicie w jednym z 2 grobów, przy jednym z 2 pochówków, jakie mieściły się w tym centralnym grobie, zdjęcie, które obrazuje położenie berła in situ, czyli w takim stanie, w jakim archeolodzy go odkryli, uwidacznia, że ono było jak na ten czas, jak na swój wiek, bardzo dobrze zachowane. Jest do dzisiaj eksponowane w Muzeum Poznańskim, w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu i dzięki filmowi, mam nadzieję, będzie coraz bardziej znane. Bardzo dziękuję. Pani profesor, mówimy, że to berło wykonane jest z brązu. Brąz to jest stop miedzi i cyny, jeśli dobrze kojarzę, tuż przed następnym stopem, czyli miedzi i cynku dającym mosiąc. Ale wcześniej człowiek też prawdopodobnie wytapiał, jak rozumiem, metale, pewnie miedź. Chociaż jako miękka prawdopodobnie niewiele znaczyła w naszym świecie. Pytanie w takim razie, jaką zmianę technologiczną stanowiło przejście do wytopu właśnie brązu, pani profesor? Oczywiście, tak jak pan profesor wspomniał, pierwszymi metalami poznanymi przez człowieka była miedź i złoto. Natomiast brąz był już stopem, który wprowadził innowację technologiczną, ponieważ zmienił właściwości materiału. Przede wszystkim nie był naturalnym metalem, ale był kompozycją, świadomie stworzoną kompozycją 2 metali, chociaż badacze się spierają, czy pierwsze powstanie brązu było przypadkiem, czy było też celowym działaniem. Ja zdecydowanie wolę tą drugą wersję, że było świadome i spowodowało nie tylko skok technologiczny sensu stricte, ponieważ można było mówić o trwalszych narzędziach, bardziej wytrzymałych, bardziej też wytrzymałej broni, ale równocześnie spowodował, o czym jest ten film,
bardzo szeroki postęp cywilizacyjny, więc to nie tylko na naszym polu technologii, ale również skok cywilizacyjny, który zmienił całe społeczeństwo, co jest niezwykle ciekawe, jak materiał i działanie z zakresu technologii może wpłynąć na społeczność i całą kulturę. Jeśli chodzi o umiejętności dawnych twórców, myślę, że jest to rzecz wymagająca szczególnej uwagi. Oczywiście nie była to wiedza ogólna, była to wiedza, która na pewno przechodziła w specjalnych kręgach. Wobec tego albo można mówić o wyborze do tego zawodu, albo o przeznaczeniu albo o przekazywaniu z pokolenia na pokolenie. Na pewno te tajemnice przekazywane w ten szczególny sposób, graniczący wręcz na pewno z powodu niewiedzy. My dzisiaj mamy inżynierię materiałową, wszystko wiemy o procesach, które się odbywają, termodynamicznych, o procesach związanych z zachowaniem się metalu w formie. Wtedy tłumaczono to magią, przemiana, ciało stałe, ciecz, ciało stałe, więc tutaj wielki prestiż samego zawodu metalurga, odlewnika. To należy podkreślić, jeśli chodzi o podział społeczny. Więc epoka brązu i wynalezienie pierwszego stopu to, jak podkreślam, nie tylko technologia, ale to również i rozwarstwienie społeczeństwa i też wartość, prestiż, ale też symbolika przedmiotów brązowych. Mówimy o tej kulturze brązu u nas, a skąd wiemy w takim razie, że osoby pochowane tam, czy też towarzyszące im osoby potrafiły takie rzeczy wyrabiać, a nie zostały na przykład nabyte drogą wymiany z innymi wtedy narodami, jak mogę tak powiedzieć, plemionami, ludami najlepiej. Dziękuję. To oczywiście nie jest takie proste. To nie ma jednej recepty, natomiast wymaga to badań. Badań, w których muszą uczestniczyć specjaliści z różnych dziedzin. I tutaj w takim celu też nawiązana jest współpraca, taka bardzo ścisła, pomiędzy archeologią i metaloznawstwem, jakby to określić. Wspominała pani profesor o kurhanach, o stożkach i tak dalej. Myślę, że w Krakowie to jest dosyć znany temat, ponieważ mamy kilka kopców. No, dwa całkiem nowożytne z tego, co mi wiadomo, Kościuszki i Piłsudskiego, ale dwa znowuż z czasów dużo starszych, ale jak nie mam, nie aż tak starych, kopiec Wandy i kopiec Kraka, prawda? Natomiast jeżeli są te obszary pochówku, to pytanie, czy są gdzieś w okolicy możliwe do znalezienia jakieś resztki osady, która by towarzyszyła tym miejscom grobowym? Tego zawsze szukamy. W przypadku łęk małych mamy takie szczęście, o czym zresztą już mówił pan Baluszyński, że mianowicie w niedalekiej odległości znajduje się świetnie przebadana osada w Bruszczewie, którą z dużym prawdopodobieństwem możemy łączyć z ludźmi, którzy wybudowali i użytkowali kurhany w Łękach Małych. To jest mniej więcej ten sam czas. Jest tutaj dużo danych potwierdzających taki związek. Oczywiście nikt nie zapisał, nie zakopał w kurhanach butelki albo naczynia glinianego z zapisem my z Bruszczewa pochodzimy. Nie, tak nie ma. Tak nie było. To pozostanie oczywiście hipotezą badawczą. Będzie coraz więcej argumentów. Taką mam nadzieję. Staramy się, aby tych argumentów na rzecz powiązania osady w Bruszczewie z cmentarzyskiem grobów książęcych, kurhanów w Łękach Małych było jak najwięcej, ale to są żmudne badania. Czy w tej osadzie w takim razie odnaleziono resztki świadczące o tym, że tam odbywał się wytop, przeróbka? Tak. Między innymi takie artefakty zostały znalezione. Czyli na pewno nie zostały, znaczy na pewno, raczej nie zostały sprowadzone, tylko faktycznie wyrobione na miejscu. I to była nasza rodzima, że tak powiem, Przynajmniej jeśli chodzi o tamtą część kraju wtedy, jeszcze nie istniejącego oczywiście. Zasługa. Dobrze, pan Krzysztof zdradził nam już kilka miejsc, o których mowa prawdopodobnie będzie w filmie, aczkolwiek pojawiały się typu góra. Czy może pan przybliżyć jeszcze, gdzie były kręcone zdjęcia do filmu? Oczywiście punktem wyjścia do filmu były wspomniane tutaj już Łęki Małe w gminie Kamieniec w Wielkopolsce i od tego zaczynaliśmy. Drugim naturalnym miejscem z uwagi na to, gdzie znajduje się w tej chwili tytułowe berło, było Muzeum Archeologiczne w Poznaniu, którym kieruje pani profesor.
Tych miejsc na terenie Polski było sporo. Przejechaliśmy na potrzeby tego filmu wiele tysięcy kilometrów. Oczywiście bardzo istotnym miejscem, jeżeli chodzi o miejsce realizacji zdjęć, był Kopiec, osada neolityczna w Kopcu. Tam kręciliśmy najważniejsze zdjęcia fabularyzowane do tego filmu. Jest to bardzo ciekawe miejsce. Zachęcam zresztą do odwiedzenia tego miejsca i ono nam się tutaj wpisało po prostu w potrzeby tego filmu i w ten okres. Zdjęcia kręcone były również w Biskupinie. Biskupina chyba nie muszę przybliżać. Biskupin jest po prostu wszystkim powszechnie znany. Zdjęcia kręcone były również tutaj dzięki życzliwości państwa, władz uczelni, na której w tej chwili jesteśmy, na AGH. Kręciliśmy te zdjęcia zarówno na odlewni, jak i w laboratorium, gdzie pani profesor pozwoliła nam, że tak powiem, przyjrzeć się jej pracy, swoim badaniom dotyczącym właśnie tego tytułowego berła. Zdjęcia kręciliśmy również na Górze Zendrama. To jest to drugie miejsce, które zrobiliśmy wizualizację w środowisku 3D i tutaj dzięki życzliwości pana profesora Marcina Przybyły z Uniwersytetu Jagiellońskiego, który tutaj dzisiaj z nami jest na sali. Udało mi się, wydaje, zrobić naprawdę doskonałą wizualizację tego miejsca i będą państwo mogli zobaczyć taką wyjątkową osadę w filmie sprzed około 4000 lat. Zdjęcia kręcone były również w innych miejscach na terenie kraju, między innymi na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, na Krajnie, tak się bodajże nazywa ten region. Tam kręciliśmy szlaki wodne. W innych miejscach na terenie Wielkopolski, trudno mi w tej chwili jest dokładnie powiedzieć gdzie, ale zdjęcia do tego filmu kręcone były również za granicą, w 2 muzeach w Niemczech, w Weimarze i w Halle. Myślę, że byliśmy chyba, wydaje mi się, pierwszą polską ekipą filmową, której udało się i pozwolono na nagranie dysku z Nebry. To jest kolejny, wyjątkowy w mojej ocenie, absolutnie nie do przecenienia artefakt z tego okresu. Według niektórych archeologów datowany jest on nawet na 4100 lat. Replikę, kopię tutaj tego dysku mamy ze sobą i ta kopia zagrała obok oryginału również w filmie. Jeżeli chodzi o lokalizację, to te najważniejsze chyba wymieniłem tutaj. Oczywiście, tak jak powiedziałem, były też inne miejsca plenerowe, między innymi w województwie świętokrzyskim. Także jeżeli chodzi o to chyba tyle. Dziękuję. Chciałem zapytać, jak trudno jest uzyskać zgodę na realizację zdjęć na przykład w Muzeum w Biskupinie, ale jak powiedział pan jeszcze, że w Niemczech nawet się udało, co nie było takie proste, to nie wiem, czy to jest pytanie na miejscu, ale zadam, gdzie było prościej? To znaczy tak, jeżeli chodzi o Biskupin, to w Biskupinie pracowaliśmy już wiele razy i dyrekcja, władze tego muzeum znają nas, znamy się i powiedzmy uzyskanie tej zgody jest w miarę proste, powiedzmy. Dzięki życzliwości pana dyrektora Dąbrowskiego zawsze, tak jak powiedział, jest miejsce na to, aby realizować zdjęcia w Biskupinie. Zresztą miejsce jest idealne do tego typu realizacji, jedno z nielicznych w Polsce, tak jak obok osady w Kopcu, która się, wydaje mi się, też wpisuje się doskonale w miejsce lokacji dla kinematografii. A jeżeli chodzi o Niemcy, to oczywiście bardzo wysokiej klasy profesjonalizm. Oczywiście troszeczkę to trwało, ta korespondencja trwała, ale ostatecznie po zawarciu odnośnych umów uzyskaliśmy zgodę na nagranie tego obiektu. Tutaj oczywiście dzięki życzliwości pani dyrektor, która siedzi tutaj bierze udział w tym pokazie razem z nami. Też udało się nagrać na potrzeby tego filmu nie tylko berło w muzeum w Poznaniu, ale szereg innych obiektów, szereg innych artefaktów, które również pochodzą z tego miejsca, które stanowi po prostu punkt wyjścia do tego filmu i okolicy, bo ta okolica jest bardzo bogata, jeżeli chodzi o znaleziska.
A premiera tego filmu już za chwilę na uczelni technicznej, a skoro tak, to z chęcią bym dowiedział się, w jaki sposób archeologia korzysta ze współczesnych zdobyczy nauki i techniki w wyrywaniu przeszłości jej tajemnic. Bardzo celnie pan to odkreślił. Nie ma wyrywania tajemnic, nie ma odkrywania tajemnic przeszłości bez bardzo szerokiej współpracy interdyscyplinarnej. Myślę, że archeologia nie istniałaby bez współpracy z wieloma dyscyplinami i dziedzinami nauki. I to począwszy od znajdujemy się w uczelni technicznej, także od współpracy z naukami technicznymi po współpracę z naukami fizycznymi, z biologią, z różnymi dyscyplinami w zakresie biologii. Nie ma archeologii innej niż współpracująca z wszystkimi naukami. Wszędzie znajdziemy bowiem metody, podejścia, koncepcje, które mogą wnieść nowe światło do odkrywania tajemnic, jak to pan ujął. Tu wiele mogłabym mówić, ale myślę, że skupimy się na metalurgii, prawda? Z przyjemnością. Bardzo proszę powiedzieć kilka słów o tym, jak na AGH prowadzone były te, jak pani profesor wspomniała, interdyscyplinarne badania w takim razie, pani profesor. Tak, zdecydowanie. Słowo interdyscyplinarność jest tutaj kluczem, ponieważ nie jest to jeden problem badawczy. Badanie przeszłości, badanie zabytków pochodzenia archeologicznego, tych związanych z technologią, a to nas najbardziej interesuje w codziennej pracy. Jako uczelni technicznej jesteśmy spadkobiercami tej dawnej technologii, więc jest to nasza misja, aby ją badać, ponieważ mamy tutaj formy ceramiczne, kamienne, mamy metal, mamy żużle. Wobec tego tych materiałów jest wiele. Stąd nie może tego badać jeden zespół, stąd interdyscyplinarność, kontakty, wiele zespołów i komplementarność wyników, które razem prowadzą do osiągnięcia wniosków. Stąd też na Akademii powstało takie wewnętrzne konsorcjum wydziałów pod nazwą Centrum Badań Nawarstwień Historycznych AGH, które udostępnia swoje zespoły badawcze oraz swoją aparaturę do badań. W zakresie badań materiałów jest nie tylko metal, ale kamień, ceramika, szkło, depozyty ziemne i wodne i badacze, którzy związani są, specjalizują się w tych właśnie tematach. Ale współpraca archeologów i metalurgów to nie tylko praca ostatnich lat. Chociaż mówimy tyle o historii, to nie tak daleka historia, ale około 80 lat ta nasza współpraca archeologii i metalurgii już trwa. Rozpoczęli ją profesor Mieczysław Radwan, profesor metalurg i profesor Kazimierz Bielenin, archeolog. Wtedy, kiedy spotkali się przy zjawisku badania starożytnego hutnictwa, ten temat dalej aktualny. Panowie profesorowie, którzy są dzisiaj z nami, dalej prowadzą badania w tym zakresie, a na sali jest wielu archeologów i przedstawicieli uczelni technicznej związani z nami nie tylko badaniami, ale myślę również sympatią. W tym momencie w ramach badań Centrum Nawarstwień Historycznych związanych jest kilka wydziałów, które włączają się w zależności od istotnych problemów badawczych. Tutaj realizujemy z Muzeum Archeologiczne w Poznaniu dwa duże i bardzo interesujące projekty badawcze, ale bierzemy też udział w pracach konsorcjum ogólnopolskiego pod nazwą ERICS. To jest Polskie Konsorcjum do Badań nad Dziedzictwem i tam w ramach konkursów prowadzone są również konkursów dla muzeów. Prowadzone są badania, w które włączają się nasi badacze. Specjalizujemy się, jak już powiedziałam, nie tylko w metalu, ale w innych dawnych technikach. Bardzo się cieszę, że nasze laboratoria mają coraz większe możliwości i możemy spełniać to nasze zadanie, zajmować się nie tylko nowoczesnymi technologiami, nowoczesnymi materiałami, ale badać też przeszłość i każdy rok przynosi nową, lepszą aparaturę. Badania, które prowadziliśmy nad Berłem 2 lata temu, już teraz możemy uzupełnić i zrobiliśmy to. W tym tygodniu Berło przyjechało do nas jeszcze na nowe badania, których wyniki chcieliśmy już Państwu teraz przedstawić. Pozwolę sobie kilka najnowszych, jeszcze gorących slajdów pokazać z tych właśnie badań. Podstawą zawsze są obserwacje mikroskopowe, ale najważniejszą ideą, która nam przyświeca, są badania nieniszczące. Nie możemy zniszczyć obiektu. Wobec tego stosujemy tutaj różne metody, od mikroskopowych, spektroskopowych, mikroskopia elektronowa,
metody tomograficzne, ale też ultradźwięki, ale to jest właśnie podstawa, czyli badania muszą być nieniszczące. Zaczynając od obserwacji mikroskopowych, tutaj akurat pokazujemy Państwu berło, które jest bohaterem naszego filmu i naszego spotkania. Głowica berła może bez rękojeści nie prezentuje się aż tak wyjątkowo, ale będę chciała Państwu udowodnić, że jest faktycznie wyjątkowym okazem z punktu widzenia już nie tylko symbolicznego, estetycznego, ale również technologicznego, bo jako technolodzy poddaliśmy go też pewnej rekonstrukcji odlewania. Jak widzimy, berło było zdobione, co też na mikroskopie konfokalnym zostało udokumentowane. Całość została wykonana w oparciu o model woskowy. Kilka słów chętnie tutaj powiem Państwu o technologii. Między innymi te guzy, które tutaj widzimy, zostały doklejone do woskowego modelu, a posiłkując się tutaj zdjęciami z filmu, które zostały wykonane przy okazji realizacji filmu i odtwarzania całego procesu i warsztatu odlewniczego mamy właśnie model woskowy, od którego zaczynało się proces przygotowania odlewu. Naturalnie brąz, o którym już powiedzieliśmy, musiał zostać skomponowany albo korzystano z gotowych składników pochodzących ze złomu. My powiemy tutaj o celowej kompozycji, czyli o kompozycji miedzi i dodatku cyny, który poprawiał właściwości użytkowe, technologiczne, ale również estetyczne. Wyrób nabierał połysku, co też było ważne w tym zakresie. Cały warsztat obejmował jeszcze piec, węgiel drzewny, specjalnie przygotowane tygle. Do podniesienia temperatury musiały służyć miechy i gliniane dysze. To zostało również odtworzone na potrzeby filmu w skansenie. Tak jednak w sposób skomplikowany wyglądał proces odlewniczy. Ale jaki był skład, to przynoszą takie informacje badania spektroskopowe. Badamy metodą fluorescencji rentgenowskiej, gdzie oczywiście, jak widzicie Państwo, aparatura ma bardzo dużą komorę, więc obiekty, które są badane, mogą być badane w całości. Tutaj z ciekawości na jednym ze slajdów widzimy rękojeść berła, które całe, co prawda co do milimetra, ale udało się zmieścić w aparaturze oznaczone czerwoną strzałką, więc jest to dowód, że jest to czasem bardzo trudne, niemniej jednak zawsze staramy się, aby wynik był i nie naruszał nigdy obiektu. Dumni jesteśmy z naszej nowej aparatury, to nasza najnowsza inwestycja, która pozwala nam nie tylko obserwować powierzchnię, ale również badać skład chemiczny w mikroobszarze. To właśnie badania tak zwane z ostatniej chwili, które wykonaliśmy specjalnie, żeby móc je Państwu zaprezentować. Na mniejszym zdjęciu widać, że również głowica berła jest w całości wprowadzona do komory mikroskopu skaningowego i od razu na monitorach na żywo możemy obserwować i prowadzić proces badawczy. Wyniki otrzymujemy w postaci tabeli, ale to, co nas interesuje, to graficzne przedstawienie wyników. Tak jak tu widzimy mapę rozkładu pierwiastków, wiemy, więc mamy potwierdzenie, że jest to brąz z naturalną zawartością arsenu, antymonu, ale nawet z niewielką ilością srebra. Składniki te nie były celowymi dodatkami, znajdowały się w stopie poprzez pochodzenie z ród miedzi. Dodatkiem była tylko cyna, ewentualnie ołów, chociaż w tym przypadku go nie było. Po stopieniu metalu, tutaj temperatura około 1100 stopni, forma jest zalewana, tak jak widzimy. Ale żeby forma była zalana, wosk należało wytopić ze środka. Sama forma była gliniana, oklejona kilkoma warstwami gliny. Po wytopieniu wosku należało ją jeszcze wypalić, również w ognisku do osiągnięcia właściwości, aby mogła wytrzymać temperaturę zalewania stopu. Potem okazywało się, czy te właściwości i czy odlew jest udany. My to widzimy na podstawie badań tomograficznych, badania wykonywane na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej. Bardzo ciekawa możliwość obejrzenia struktury obiektu pod względem jakości wykonania i wad wewnętrznych, które ewentualnie wystąpiły lub nie, a świadczą o jakości odlewu. Tak jak w tym przypadku możemy zwrócić uwagę na ten obraz i popatrzeć na jego poszczególne elementy. Widzimy, że na pewno odlewany był jako pusty w środku, a więc musiał mieć jeszcze rdzeń. Ma bardzo cienką ściankę od milimetra do 2 mm.
kolce odlewane są pełne. Jest to odlew z naszego punktu widzenia precyzyjny, dopracowany, a więc musiał powstać w warsztacie wysoko wyspecjalizowanym o bardzo dużej dbałości o jakość i wykonanie. Wobec tego nie był to warsztat wykonujący proste, codziennego użytku narzędzia, ale właśnie taki warsztat działający na potrzeby elity władzy. Jeśli już odlew był udany, podlegał obróbce, tutaj mamy rekonstrukcję takiego warsztatu obróbki powierzchni i my tą obróbkę śledzimy. Dlaczego? Ponieważ szukamy śladów, tak jak w tym przypadku zaznaczony został na żółto, miejsce, gdzie prawdopodobnie został mechanicznie odcięty ostrzejszym narzędziem układ wlewowy. Dla nas to informacja, jak został odlany. Wiemy, że technika odlewnicza, wiemy z jakiego stopu, wiemy, że odlew bardzo dobry jakościowo. Tutaj zrekonstruowaliśmy wirtualną formę, używając programu do symulacji Magma, który pozwala nam zastosować tak zwaną inżynierię odwrotną, czyli mając obiekt, zastanowić się i dokonać próby rekonstrukcji zalewania w takiej formie. Więc mając wirtualną formę, możemy przygotować tutaj i pewne podejrzenia albo dowody na to, jak wygląda układ wlewowy. Dokonaliśmy kilku wariantów. Tutaj prezentujemy Państwu tylko jeden, najbardziej prawdopodobny. Jak wyglądało zalewanie formy. To nie tylko efekt wizualny, ale to również pokazanie temperatury zalewania, kolejnych elementów, jak podnosił się metal w formie. Tutaj w zwolnionym tempie, w rzeczywistości to było zaledwie około 1,5 sekundy, więc bardzo szybko to wszystko wyglądało. Natomiast widzimy na osi temperatury, jak bardzo również spada temperatura. Na drugim slajdzie zobaczymy już proces krzepnięcia. Przy tym stopie od 990 do 880 mamy zakres temperatury krzepnięcia, więc ta temperatura pokaże nam, jak to wyglądało w tym przypadku, czyli które partie odlewu krzepły w pierwszej kolejności, które zostawały dłużej gorące. Odlew jasny oznacza już, że proces krystalizacji został zakończony, ale to jeszcze nie koniec. Zastanawiamy się, czy odlew mógł posiadać wady. Program pozwala nam przewidywać wady, które mogły przy tej technologii wystąpić w odlewie, które z kolei porównujemy z obiektem, z obserwacjami makroskopowymi i z obrazem tomograficznym i wtedy zastanawiamy się, czy nasza próba rekonstrukcji technologii pokrywa się z oryginałem pod względem jego ewentualnych niedoskonałości. No jak wiemy, proces wcale nie był łatwy. Wobec tego te tajemnice dawnego warsztatu odlewniczego są dla nas fascynujące, a badacze Akademii Górniczo-Hutniczej mają czasami bardzo trudne, ale niezwykle ciekawe zadanie, aby badać przeszłość. Tak czy siak, jak dla mnie niesamowite i myślę, że to, co pani nam opowiedziała przed chwilą, jest najlepszą reklamą dla tych uczniów, którzy zastanawiają się, jak być jak Sherlock Holmes, jak uskutecznić w Archiwum X albo kryminalne zagadki, jeżeli tylko nie znoszą widoku krwi. Proszę państwa, niesamowity triumf ludzkiej myśli i nauki i technologii, którą wypracowujemy w wyrywaniu przeszłości jej tajemnic. Bardzo dziękuję państwu za rozmowę, ale nie kończymy naszego... Mogę coś dodać? Oczywiście. Jako że nasi widzowie nie będą mogli obejrzeć tego filmu, to ja chciałem powiedzieć, to jest najświeższa informacja z dzisiejszego dnia, że najprawdopodobniej publiczna premiera tego filmu będzie miała miejsce w dniu 26 czerwca po godzinie 22 na antenie TVP Historia. 26 czerwca Tak. TVP Historia. TVP po Historia, 22. tak, wszyscy zainteresowani będą mogli obejrzeć ten film. Super. Myślę, że to jest bardzo ważna informacja dla wszystkich, którzy nie mieli dzisiaj szczęścia być z nami tutaj na żywo na sali. A teraz właśnie chwila dla państwa. Jeżeli tylko nasunęły państwu się jakieś pytania w trakcie słuchania, to zapraszam teraz do ich zadania. Bardzo proszę w sposób najbardziej jasny, jak się da, podnieść rękę, a dostarczymy mikrofon. Może przekażemy też rekwizyty Państwu do... Można przekazać też rekwizyty, jeżeli możemy poprosić o pomoc. Wtedy ci z państwa, którzy przyszli na żywo, będą wiedzieli, że naprawdę było warto, bo nie dość, że widzieli na żywo premierę filmu, to jeszcze mogli dotknąć rekwizytów, które nie są oryginalnymi oczywiście artefaktami, ale replikami wykonanymi, jak rozumiem, na potrzeby filmu. Tak, dokładnie.
w ogólności. Ten dysk, jeśli dobrze kojarzę, on nie był jedynie estetycznie piękny, on pełnił funkcję przewidywania położeń obiektów astronomicznych jako mapa nieba. Tak. No jest to pierwszy tego typu obiekt, który chyba został znaleziony na Ziemi i on nie pełnił takiej roli, powiedzmy, tylko no, nawet reprezentacyjnej, powiedzmy, chociaż to berło mogło również pełnić rolę narzędzia do walki, ale ten dysk z całą pewnością czemuś służył w każdym razie i myślę, że być może ustalaniu pór roku, które pozwalały na zasiewy w odpowiednim terminie. Także no, w filmie, powiedzmy, jest to troszeczkę bardziej rozbudowane i przybliżone. Nie chciałbym tutaj szerzej opowiadać, bo myślę, że film dość dokładnie odpowiada na to pytanie, czemu ten dysk służył. Ja korzystając, będąc przy głosie, chciałem jeszcze powiedzieć, że, bo tutaj mówimy o Akademii Górniczo-Hutniczej, ale przy produkcji tego filmu, ten film nie powstałby, gdyby nie współpraca z wieloma uczelniami na terenie całego kraju i z wyjątkowymi ludźmi, pracownikami naukowymi, dzięki którym ten świat sprzed 4000 lat państwo będą mogli bardziej zrozumieć, bo on nie tylko został zwizualizowany, ale on jak gdyby został przybliżony właśnie przez największe autorytety archeologiczne i tutaj metalurgiczne w osobie pani profesor Aldony Garbacz-Klempki. Nie tylko, ja tutaj nie wszystkich wymieniłem, nie wszystkie miejsca, gdzie kręciliśmy te zdjęcia, bo również tutaj ogromną pomoc w nakręceniu tego filmu udzieliło Muzeum Archeologiczne w Krakowie, Muzeum w Kaliszu, w Kostrzynie nad Odrą. Mówię, były jeszcze inne miejsca, trudno mi w tej chwili wymienić po kolei, ale naprawdę sporo miejsc, sporo osób, bardzo wiele osób zaangażowanych między innymi w przygotowanie tych artefaktów, bo tak naprawdę stworzenie, wyprodukowanie tych artefaktów nie było takie proste. One praktycznie rzecz biorąc są odtworzone na tyle, na ile mogliśmy, 1 do 1. Czy są w takim razie zrobione z zachowaniem tych metod, które zostały rozpracowane? Raczej nie. Aczkolwiek na filmie pokazujemy ten proces technologiczny. Nie wiem, czy pani profesor tutaj zresztą nadzorowała cały ten proces, który został nakręcony na potrzeby filmu, produkcji tego berła. Nie wiem, na ile to jest wiarygodne, na ile to jest zgodne z wiedzą. Pani profesor. Tutaj sam proces technologiczny prowadzony w skansenie był bardzo wiernie oddany. Panowie rzeczywiście bardzo się starali, żeby nie było żadnej drogi na skróty. Były przygotowane metale, był przygotowany piec, były przygotowane, jak widzieliśmy, dysze i miechy, model woskowy, więc tutaj zadbano bardzo o szczegóły. Przyznam i myślę, że pan reżyser mi pozwoli, że niektóre sceny kręciliśmy jednak na naszej odlewni, na Wydziale Odlewnictwa, jednak wytop w warunkach plenerowych, zwłaszcza przy dużej wilgotności po deszczu, ma też swoje ograniczenia. Wobec tego, mimo tego, że zdjęcia kręcone były do późnych godzin nocnych, nie wszystkie sceny udało się powtórzyć tak, jakbyśmy chcieli. A ideą, jeśli dobrze rozumieliśmy, żeby ten brąz lał się na ekranie. Wobec tego niektóre zdjęcia, gdzie tego brązu jest rzeczywiście dużo, gdzie zalewane jest dużym strumieniem. Są to już zdjęcia kręcone na naszej odlewni, gdzie prowadziliśmy rekonstrukcję już przede wszystkim na potrzeby filmu, po to, żeby sfilmować te sceny, których nie udało się tak idealnie ze względu na warunki, ale też inaczej ten proces wygląda na odlewni, kiedy mamy piece i energię elektryczną, a inaczej w takich warunkach, kiedy sam czas przygotowania małej porcji stopu do zalania formy musi odbywać się ręcznie za pośrednictwem miechów. Także tam zrealizowano kilka wytopów, natomiast część na potrzeby filmu już na Wydziale Odlewnictwa. Czuliśmy, że jest to nasz obowiązek, aby ten brąz i odlewnictwo zostały wyeksponowane i mam nadzieję, że zobaczycie państwo, że tak jest. Sam nawet napis berło z brązu też jest pokazany jako forma odlewania tego napisu. Wyprzedzę już tutaj trochę, ale
Jest to bardzo efektownie przygotowane. Film ma rzeczywiście piękne plenery, piękne zdjęcia. Każdy ten film z nas będzie oglądał nieco inaczej. Ja go oglądam jako film o odlewnictwie, zdecydowanie jako technolog. Natomiast myślę, że każdy z Państwa zobaczy w nim coś dla siebie. Piękne obrazy, piękne plenery, wiedzę, współpracę interdyscyplinarną, a przede wszystkim myślę, że promocję nauki. Przede wszystkim popularyzację i zaszczepienie tego bakcyla wyrywania tajemnic historii. I jeśli Kolejne mogę pokolenie. tutaj, pokazuje też drogę od artefaktu, który znajdujemy w trakcie badań archeologicznych albo przypadkowo, bo przecież dysk z Nebry został odkryty w zupełnie inny sposób. Całkowicie przypadkowo jego odzyskanie dla nauki to też jest osobna historia. Jest film o tym akurat zrobiony w Niemczech, ale to nasze berło, ten artefakt znaleziony w takim kontekście, jaki Państwu pokazywałam, w grobie, gdzie nie zachowały się niestety szczątki osoby, przy której czy dla której został tam złożony, prowadzi nas poprzez bardzo wyrafinowane i wieloaspektowe badania w kierunku wiedzy i kompetencji ludzi, którzy go wykonali. To jest przecież fascynujący proces poznawania właśnie umiejętności i kompetencji, których nie doceniamy często, wielokrotnie, a takie skrupulatne, szczegółowe, ale i wieloaspektowe badania pokazują nam, że powinniśmy doceniać pokolenia, które były przed nami, nawet te pokolenia sprzed 4000 lat, a może tym bardziej te pokolenia sprzed 4000 lat. Nawiązując do tego, co powiedziała pani profesor, ja chciałem powiedzieć a propos wytopu, że specjalnie na potrzeby filmu zostało też przygotowanych przez naprawdę wysokiej klasy specjalistkę kilka tygli. No i niestety te tygle nie spełniły swojego zadania, także to też jeszcze raz wskazuje, że ci ludzie byli naprawdę na bardzo wysokim stopniu zaawansowania technologicznego, że te ich tygle, które oni wytwarzali, pozwalały na uzyskiwanie po prostu tej surówki w tych tyglach. Mówię, nam to się jakoś nie udało, tak? Oczywiście byliśmy już zabezpieczeni i mieliśmy w pełni profesjonalne tygle, które spełniły swoje zadanie, ale te, które chcieliśmy stworzyć taką metodą, jak nam się wydawało, jaka była wtedy stosowana, z dodatkiem różnych jakichś takich, powiedzmy, ulepszeń, czy które miały poprawić jak gdyby trwałość tych tygli, no to się nie udało. Ja mogę tylko powiedzieć tyle, że na potrzeby zdjęć my spaliliśmy kilkadziesiąt, myślę, że bliżej 100 chyba, worków węgla drzewnego, żeby po prostu udało się stopić ten brąz i żeby udało się po prostu w filmie pokazać, jak ten brąz wtedy, te 4000 lat temu się lał. To wskazuje na to, ile energii ci ludzie musieli włożyć w to i to z ogromnym sukcesem, bo to berło jest czymś niesamowitym, czymś bardzo naprawdę precyzyjnie wykonanym, pani profesor, tak? Można by powiedzieć, że metodami jubilerskimi wręcz. Tak, zdecydowanie jest to odlew precyzyjny, cienkościenny. To jest dla nas definicja też odlewu precyzyjnego, stąd ja podkreślałam ścianka 1-2 mm i rzeczywiście jest bardzo dopracowane. Także pani profesor powiedziała o umiejętnościach, o kwalifikacjach. Zdecydowanie te umiejętności, wiedza były bardzo wysokie. Jak wiemy, już wspomniałam, nie była to zdecydowanie wiedza ogólna, musiała to być wiedza zamknięta, wręcz hermetyczna. Niemniej jednak dla nas specjalistyczne, wnikliwe badania poziomu technologii przynoszą ciekawe efekty, które chcemy popularyzować. Jest to nasz obowiązek, również popularyzacja nauki i badania technologii jako spadkobiercy dawnych inżynierów i innowatorów, bo na pewno niewątpliwie takimi właśnie byli. Dochodzili do tego zapewne sami poprzez różne eksperymenty, ale widać, że ta wiedza była na pewno na wysokim poziomie. I innowacja zdecydowanie, która jak widzimy nie tylko technologiczna, ale bardzo szeroko pojęta, cywilizacyjna. Eksperymenty tak, nawet nieudane. Mamy takie przykłady nieudanych eksperymentów, przecież również je badamy, ale jednocześnie transmisja wiedzy w jakimś ograniczonym zakresie do określonych grup, ale to musiało przechodzić jednak z pokolenia na pokolenie, bo nie sposób
ciągle zaczynać od nowa. Nie, to była kumulacja wiedzy. I to też powinniśmy docenić. My jesteśmy ludźmi piśmiennymi przede wszystkim, prawda? U nas transmisja wiedzy odbywa się za pomocą słowa pisanego, nawet jeśli ono jest w tej chwili skrócone maksymalnie. Lub nagranego. Lub nagranego, tak. Natomiast w czasach, o których mówimy, odbywało się to w inny sposób, ale bardzo skuteczny. Do tej kumulacji wiedzy też dochodziło i do kumulacji kompetencji, umiejętności tak samo. Z mistrza na ucznia, jak Z rozumiem. mistrza na ucznia. I każdy powolutku po troszkę potrafił dodać coś od siebie. Tak możemy zakładać. Pewnie były też jednostki jakieś wybitne, które wnosiły osobną sumę wiedzy swoją. Tacy innowatorzy, ale przede wszystkim obserwujemy kumulację wiedzy. Szanowni Państwo, do tej pory nie widzę, aby pojawiły się pytania. W takim razie podziękujmy brawami prelegentom. Ja dziękuję Państwu za uwagę do tej pory. Widzów online zapraszam teraz na zwiastun programu jedynie, natomiast wszystkich Państwa tutaj zgromadzonych po 15-minutowej przerwie na premierę filmu. Do zobaczenia. Do widzenia. Obszar dzisiejszej Polski i Europy przed około 4000 lat to okres głębokich i wyjątkowych zmian, których efekt przetrwał z nami do dziś. Był to czas przejścia z epoki kamienia do epoki brązu, czyli od czasu użytkowania kamienia do epoki pierwszego w dziejach ludzkości metalu wykorzystywanego na szeroką skalę brązu. W moim odczuciu był to ogromny skok cywilizacyjny, to taka rewolucja przemysłowa, która wtedy się dokonała. Fenomenem absolutnym są łęki małe, kurhany. One pojawiają się w innych częściach Europy, natomiast nigdzie nie ma sytuacji, żeby było całe cmentarzysko, co najmniej 14 kurhanów w łękach małych. Oczywiście ten najbardziej okazały pochówek zawierał to wyjątkowe perło sztyletowe z metalową rękojeścią. Perła były bezsprzecznie symbolami wyjątkowej pozycji społecznej i majątkowej ich posiadaczy, a być może nawet insygniami władzy. Te elity wczesnej epoki brązu, czy to w Niemczech Środkowych, czy na Wyspach Brytyjskich, mogły wręcz tym samym językiem mówić. Epoka brązu była dla społeczności zamieszkujących Europę takim czasem, kiedy dokonała się zmiana cywilizacyjna. Właściwie wszystko się zmieniło. Perło z brązu. Symbol zmiany cywilizacyjnej.